Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj będzie prezentacja chyba najdłużej przeze mnie testowanej jak na razie instalacji off-gridowej. Tutaj mamy instalację off-gridową 12V z regulatorem 40A, który przepuści z tymi 12V 600 W. Tu mam 12V 600 W. Możecie nawet pod niego 1 kW paneli podłączyć, ale więcej jak te 40A i 600 W po prostu z niego nie wyciągniecie. I jest możliwość już podpięcia pod niego z paneli 100V, czyli tak naprawdę maksymalnie VOC 90V. W zestawie mamy też przetwornicę 2000 W i jak dla mnie jak na razie jedną baterię 12,8V 100 Ah. Ilość baterii to jest, że tak powiem, tylko zależy od Was, wielkość magazynu energii jaką chcecie. Jak dla mnie taki zestaw na jedną jak na razie jest wystarczający, zawsze sobie można powiększyć. I tak, słuchajcie, to są instalacje przeze mnie testowane, czyli takie pokazowe. Coś próbuję dla Was zrobić, ale jak to mówię w każdym filmie, kopiowanie jest, kopiujecie to na własną odpowiedzialność, żeby później nie było, że żyłka tak spiął i mi się dom spalił albo coś takiego. Nie, myślimy, kopiujemy na własną odpowiedzialność. Ja się z instalacji na instalację cały czas uczę i w komentarzach też bardzo dużo wiedzy jest przekazywane, także zapraszam do playlisty, tam jest mnóstwo komentarzy. Dziękuję również za kawy. Uzbierało się już prawie 700 zł z kawy, czy nawet ponad 700 zł, także coś tam w międzyczasie też za te kawy zakupię. No i tak przejdźmy po kolei od jednego do drugiego. Parę rzeczy, że tak powiem, ominę, bo tutaj jest niepotrzebne, ale dla moich testów są dla mnie potrzebne, a Wy nie musicie ich używać, ale możecie je użyć. Także podchodzimy, że tak powiem, do tematu. I słuchajcie, tak, zaczynamy od paneli. Tutaj już paneli nie będę stawiał, bo ta instalacja ogólnie jest, że tak powiem, tam jest w bunkrze schowana, żeby mi to też deszcz nie zalał, a panele mam oparte na ścianie na południowy wschód. I, oj, właśnie to słońce jest największy problem. I panele mam podpięte, dwa panele mamy podpięte po 435 W pik, co nam daje 870 W. Ale przez to, że regulator więcej jak 600 W nie wypuści, ale to już też musi być 14V i te 14V i 40 A, to on tam nawet troszeczkę więcej, no to właśnie pod te 600 W wtedy podchodzi. Ale jak podłączycie sobie 500 W na przykład panele, tylko pamiętajcie, VOC na panelu maksymalnie, żeby miało wtedy 45V, bo w zimie jak szarpnie dobrym słońcem, to Wam po prostu upali regulator i tu tego nie przeskoczycie. Prąd zabija regulatory, a resztę sobie regulator, że tak powiem, ograniczy. Dobra, czyli panele mamy. Panele przeważnie z siebie maksymalnie 14 A dają w takich sytuacjach. Czyli tu jest załączony taki bezpiecznik, rozłącznik. Dla mnie to bardziej rozłącznik, bo od strony paneli najmniej tego niebezpieczeństwa całego jest. I jak macie możliwość przy dwóch panelach, przeważnie to jest blisko, 4 mm, 6 mm przewody bez żadnego problemu. Podchodzimy do regulatora, też 4 albo 6 mm przewody, też bez żadnego problemu, to powinno działać na dwóch panelach. Później, tak mamy tutaj, widzicie, regulator, tu jest pod spodem tabliczka, tylko ją troszeczkę kiepsko widać. I tak jak mówiłem, regulator 40 A przy 12V daje 600 W. Będziemy testować też wersję 24V, wtedy 1200 W można z niego wyciągnąć i PV do 100V podpięte. Z regulatora wychodzimy, słuchajcie, tutaj już ja to testowałem przy 12V czy 24 to jest dalej amperaż 16 mm² przewody minimum. No bo ja tutaj trochę to potestowałem i powiem Wam, to się wszystko grzeje. Tu wcześniej też taki był mały bezpiecznik, no, nie wziąłem go. Najlepiej megawala założyć bezpiecznik. Jeśli regulator jest 40 A, to bezpiecznik minimum 60 A. Też na początku miałem troszeczkę złe przemyślenie w temacie. I lecimy sobie w dół. Jeśli mamy, powiem, że tak powiem, jeden akumulator, czyli minusa podpinamy prosto do baterii. Nie używamy żadnych szyn zbiorczych, żadnych tutaj, że tak powiem,
jak ja tutaj mam, jak to się nazywa, bo zapomniałem, boczników, lecimy minusem prosto do baterii. Tak, minusem prosto do baterii sobie lecimy, a plusikiem tutaj lecimy sobie na bezpiecznik, czyli można użyć też takiego, znaczy nie, tu mamy już użyte, przepraszam, tu już mamy użyty bezpiecznik i tym tak samo lecimy sobie do plusa baterii. Baterię mamy, tak u mnie, 12,8 V, 100 Ah, czyli to jest 1,80 Wh, czyli 1,2 kWh. I powiem Wam, o właśnie, bo jeszcze monitoring. Zapomniałem, że tutaj Wam pokażę jeszcze na koniec filmu monitoring, bo tutaj nic nie będzie widać na tym wyświetlaczu, bo ten regulator ma też Bluetooth i przez Bluetootha można sobie po prostu podglądać wszystkie parametry. Wtedy to bardzo fajnie widać całą tą produkcję. I dodatkowo jeszcze mamy tam już i dodatkowo też mamy zliczane kilowatogodziny i ile to dziennie też było właśnie zużycia, tylko przez wyjście load akurat, albo ile po prostu kilowatogodzin z energii z paneli zostało wyprodukowane. I to jest bardzo fajne, bo macie jakiś podgląd. I powiem, z takiej instalacji tutaj jest właśnie na południowy zachód ustawiona, nie uparta tak pod ścianę, nie? No to 3,5 kWh nawet potrafiło wyprodukować z tym ograniczeniem do 600 W. Oczywiście cały czas wtedy coś macie włączone, no bo tutaj 3 kWh nie zmieścicie w baterii, ale ja sobie w międzyczasie włączałem przetwornicę i lecimy właśnie teraz do przetwornicy, czyli z przetwornicy, znaczy z baterii tak samo, z minusa do przetwornicy lecimy sobie tutaj na minusik i tutaj minimum 35 mm2 przewody, to jest minimalne minimum, i z plusa tak samo pasuje wtedy sobie o drugi taki bezpieczniczek założyć. Ja powiem Wam, ja polecam sobie od razu szyny kupić, bo z czasem wszystko Wam się to rozwiększy. I jeśli mam baterię 100 Ah, to tutaj przewody, jak mówiłem, minimum 35 mm2, bezpiecznik 125 A, żeby to się tak strasznie nie grzało. Miałem 100 amperowe na początku popodpinane, to się wszystko po prostu grzało. Jednak tutaj trzeba cały czas tego pilnować, mimo że szło około 50-60 A. I lecimy na przetwornicę. Przetwornica jest tutaj, słuchajcie, taka fajna, bo można sobie ją włączyć i z zewnętrznego gdzieś tam schowana jak będzie, i można ją włączyć tutaj. Tutaj mamy dwa wyjścia prądowe. Mamy też zasilanie USB, które działa nawet jak jest wyłączony guzik przetwornicy. I to jest bardzo fajne, że przetwornica nie musi działać, a USB sobie ładujecie, także bardzo fajnie to sobie działa. No i cały układ, słuchajcie, tak naprawdę, co tutaj najwięcej na wymyśla. Tutaj Wam pokażę jeszcze takie przykładowe tematy, jak jest, jeśli bierzecie dwie baterie na przykład, chcecie zrobić 24 V albo 12 V, większą pojemność, albo 24 V i większą pojemność i większy prąd, także takie połączenia są. Tutaj mamy połączenie paneli szeregowe równoległe i tutaj, słuchajcie, mamy tabelę do przewodów, ale tutaj jednak to trzeba z górką brać, bo 10 60 A to już będzie bardzo gorąca, a jednak nie chcemy, żeby nam się to, słuchajcie, wszystko zapaliło. Także w opisie filmu dużo mam materiałów, które na przykład testy tutaj robiłem na mniejszych przewodach, też Wam wrzucę film. I tam jest pokazane właśnie, jak to się wszystko grzeje na cięższych przewodach. No i ciekawie to, powiem Wam, wyglądało. Po 50 stopni było na bezpiecznikach. Regulator też podchodzi pod 50 stopni. Także dosyć takie konkretne żebrowanie. No ale jednak pracuje. No 12 V, powiem Wam, to jest przerąbane z tego, co ja widzę. I następny temat będzie już z regulatorem 60 A i powiem Wam, nie podoba mi się to, a już ani trochę, ale przetestuję oczywiście. Wtedy będą podpięte 3 takie panele, bo tamten jest już do 150 V i 3 takie panele 435, co nam wyjdzie ile wtedy? 400, 800, 1200 i no prawie 1300 W w panelach, ale on chyba więcej jak 900 W nie puści. Tylko że jest możliwość, no to podpinamy, żeby w różnych warunkach. Już nie będę, powiem Wam, kombinował wschód, zachód, inne rzeczy. Wtedy sobie już wróćcie do poprzednich filmów, do tematu właśnie w różnych kierunkach ustawienia paneli, bo widzę, że przy 12 V nie ma co kombinować. I też z doświadczenia innych też wyłapuję, że lepiej sobie położyć drugi regulator i
po prostu drugie panele i to będzie wszystko o wiele lepiej chodziło, niż jeden będzie cały czas na pełnym gazie chodził. No i no to nie jest dobre po prostu, bo jednak są temperatury i to się grzeje. Także pokażę Wam jeszcze teraz, jak wygląda monitoring. Tylko do bunkra pójdziemy, albo się przejdziemy od razu z marszu, że tak powiem. Bo tutaj mamy tak, tutaj mamy moje stanowisko testowe, właśnie tutaj panele są. Akurat mi te przewody tutaj na progu nie przeszkadzają, tutaj jest to postawione i to sobie stoi po prostu. Dzień i noc i leci sobie produkcja, cała reszta. To sobie działa. Także już, którym to był? Chyba ten. Ten czy nie ten, bo już nie pamiętam z tego wszystkiego. O, ten był, tak, o. I mamy nawet, to się fajnie, już momencik, o. Zobaczcie, tutaj mamy taką aplikację. Tylko jak z niej wyjdę, to będzie problem, bo może mi się, Bluetootha nie widzi, może się zresetować. O, zobaczcie. I tutaj widzi, ta aplikacja widzi nam napięcie, jakie jest na panelach, tylko właśnie za chwilę się pewnie wyzeruje, albo coś, bo on szuka po prostu regulatora w tym momencie, a to nie przeszkadza, bo właśnie widzicie jest napięcie na panelach, ile amper leci, ile volt już leci do baterii i jaka moc idzie z paneli. To jest fajnie, bo przelicza od razu Wam na moc. Dlatego widzę, że jest około 500, prawie 600 watów. Tu jest na wyjście już load, a tutaj macie, słuchajcie, z produkcji, z każdego dnia i tutaj sobie można to, że tak powiem, śmiało przetłumaczyć, ale najważniejsze to jest, ile wyprodukowało i jakie były tutaj, ten zielony to jest ile w piku najwięcej te panele po prostu dały. Jak się da tutaj kliknąć, zielony to było maksymalnie, tutaj jest akurat 0. Gdzie to było maksimum charge 584 na przykład pokazuje, o 3332 Wh produkcja z jednego dnia, z takiego kierunku, także bardzo fajnie to wygląda. No na Bluetooth to sobie działa, mi się bardzo to podoba i powiem Wam już taki początek, no spoko. Jeszcze jest temat regulatora 60 A, tak mówiłem i kurde, ja to zrobię, ja to wszystko potestuję, ale nie polecam. Już widzę tych temperatur prądów, bo potem ten regulator to trzeba pewnie 25 mm² przewody podepchać, bo przy 60 amperach te 16, no zobaczymy. Ja zostawię na tych 16, na pewno zrobię osobny film właśnie, jak to z temperatur wychodzi i później zobaczymy, jak będzie po prostu reszta wyglądała. To może to postawię, nie będzie się tak chwiwało. O, przestawię się, przepraszam. O, jest. O, elegancko. Także tak, w opisie filmu staram Wam się cały koszt tej instalacji po prostu pokazać. To nie jest takie aż strasznie idealne, ale te materiały, które są tutaj, oczywiście to są materiały promocyjne, tak jak widzicie tutaj to wszystko. Jakby nie było tych materiałów promocyjnych, to by tego nie było, nie robiłbym tych eksperymentów i nie uczylibyśmy tego się wszystkiego nawzajem, bo powiem Wam, ja się tej instalacji uczę od nowa i połowa moich założeń legła w gruzach. Teraz zupełnie inaczej na to wszystko patrzę, wiecie? No i bardzo dobrze, bo też jest bardzo mnóstwo komentarzy, także do komentarzy zapraszam do komentowania, oczywiście też do odwiedzania, bo to jest dużo wiedzy. Najwartościowsze komentarze staram się przypiąć na samej górze filmu, znaczy na samej górze tego komentarzu, to się pineska tam nazywa. No i wszystkie linki, cała reszta, tak jak mówię, kawy, subskrypcje, lajki jak to woli i tyle, słuchajcie, także lecimy z tematem dalej. To co już jest, tutaj widzicie, ja to rozbieram, podpinam trzeci panel, podpinam inny regulator i testuję po prostu znowu kolejny tydzień, to sobie będzie tu stało i będzie cały czas testowane, a całą energię z tego wszystkiego po prostu nie marnuję. Tylko tutaj tutaj jest przedłużaczek, idzie pod przetwornicę i 600 W jest pchane po prostu w mój magazyn. Wszystko jest pchane z tych paneli w magazyn, także ta energia się nie marnuje, bo po co się ma marnować? Działamy cały czas, co się dzieje. No i żeby miał właśnie te statystyki w miarę normalne w odbiorze, no bo jeśli macie tylko jedną baterię, wepcha Wam ten, jak będzie nawet do zera wyładowane, wsadzi Wam te 1,5 kWh ze stratami, niech będzie i tyle, nie? Także pasuje nawet jakieś sobie tam obciążenie małe włączyć, jak jest taka oczywiście możliwość, nie? Grzałkę na 300 W do boilera albo coś i jakąś czasówkę to włączyć, bo przetwornica przy 10,5 V się wyłączy, nie no sobie piszczy, a układ się ładuje od nowa.
i przetwornica się nie uruchomi, póki jej nie wyłączycie i nie włączycie jeszcze raz. Także to jest bardzo fajne zabezpieczenie, że nie kombinuje się, zaraz nie włącza, tylko nieważne jakie ma napięcie, uruchomi się dopiero po wyłączeniu i włączeniu. I mi się podoba to zabezpieczenie, bo możecie sobie wszystko rozładować do końca, tam się wszystko już powyłącza, a później po prostu od nowa włączacie i macie w tym magazynie energię. No, tak to wygląda. Także nie ma co tu więcej odpowiadać, bajek. Instalacja została przedstawiona. Mi się wydaje, że już w miarę jest to wszystko tak prawidłowe. Oczywiście według mnie nie montujcie tego na USB. To są pokazowe instalacje. I z głową, róbcie wszystko z głową, bo 12V widzę jest bardzo niebezpieczne i tutaj można sobie kuku zrobić przez to, że dużo od niego chcemy, dużo wymagamy, a tu się wszystko grzeje. Niestety, tu się grzeje i tego nie przeskoczymy. Ampery idą momentalnie w górę, a dalej mocy nie ma. Także szczęścia, zdrowia, pomyślności i lecimy z tematem dalej. Do następnego.